Witajcie ponownie, łowcy! Dziś kontynuujemy naszą serię o potworach z Monster Hunter, a na naszą tapetę bierzemy dzisiaj Brood Wyverns. Pewnie słyszeliście już te słowa, gdy w poprzednim materiale mówiłem o Akanatorze. Brutalne, masywne i niezwykle agresywne potwory, które stawiają na siłę i przemoc zamiast podniebnych manewrów. Te wywerny nie dominują nieba, ale to na ziemi czują się jak królowie. Podobnie jak w poprzednim odcinku o Flying Wyverns, przyjrzymy się najważniejszym przedstawicielom tej grupy, ich mechanikom oraz ewolucji. Jeśli nie widzieliście naszego pierwszego odcinka, koniecznie nadróbcie zaległości. Brood Wyverns to potężne, dwunożne bestie, które w przeciwieństwie do swoich latających kuzynów stawiają na surową siłę. Zamiast wykorzystywać skrzydła do lotu, te masywne potwory poruszają się na dwóch silnych nogach, niszcząc wszystko, co stanie im na drodze. Zbudowane jak czołgi, Brood Wyverns to jedni z najbardziej wytrzymałych i nieustępliwych przeciwników, których można spotkać w sieci Monster Hunter. Najczęściej spotykane Brood Wyverns to bestie o twardych pancerzach i wielkich szczękach, które wykorzystują swoją wagę, szybkość i agresję do zdominowania przeciwnika. Walki z nimi wymagają od łowcy nie tylko siły, ale też sprytu i wytrwałości. Brood Wyverns po raz pierwszy pojawiły się w serii Monster Hunter grze Monster Hunter 3, a ich popularność szybko rosła. Od tamtej pory z każdą nową odsłoną serii pojawiały się coraz potężniejsze bestie, które podnosiły poziom trudności dla graczy. Przykładem może być Glavenus, potężna wywerna z ognistym mieczopodobnym ogonem, którą po raz pierwszy spotkaliśmy w grze Monster Hunter Generations. Jego ogon działa jak ostra broń, a każde jego machnięcie powoduje potężne obrażenia. Innym przykładem jest Radaman, który przypomina uragana, ale zamiast kamiennych chustek używa kości, które roluje po swoim ciele, tworząc pacerną powłokę. Potrafi toczyć się w kule i niszczyć wszystko na swojej drodze, zmuszając łowców do celowania w jego słabe punkty. Zobaczmy teraz kilka najbardziej znanych i zapamiętających w pamięć Brood Wyverns, które zapisały się na kartach historii Monster Hunter. Barrow. Król błotnych pól, zasypując przeciwnika błotem, po czym atakując brutalnymi szarżami. Twarda zbroja i siła sprawiają, że jest jednym z pierwszych wyzwań, które sprawdzają wytrzymałość łowców. Uragan. Gigantyczny potwór, którego zdolność do toczenia się niczym kula i niszczenia wszystkiego na swojej drodze uczyniła go jednym z najbardziej niebezpiecznych przeciwników. Dodatkowo ma zdolność emitowania gazu usypiającego, jak i również płomieni. Brachydios. Wywełna, która wprowadziła nową mechanikę wybuchów za pomocą swojego śluzu. Jego pięści nasycone wybuchowym materiałem zamieniają arenę w pole minowe, co zmusza łowców do nieustannego poruszania się. Warto też wspomnieć o specjalnej wersji. Unit 01 Brachydios, wprowadzonym w specjalnym crossoverze z Neon Genesis Evangelion. Jego unikalny kolor i jeszcze bardziej wybuchowy charakter czynią go jednym z najbardziej ekscytujących dodatków w serii. W Genach potężny, dinozauropodobny Brood Wyvern, który stawia na agresywne ataki i ogniste wyziewy. Jego szybkie ruchy i ogromna szczęka sprawiają, że jest jednym z największych wyzwań w grze Monster Hunter World. Deviljho, nieustannie głodny potwór, który atakuje wszystko, co napotka na swojej drodze. Jego potężne szczęki i szalone ataki zadają ogromne obrażenia, ale prawdziwym koszmarem jest jego wersja Aberrant Deviljho, inspirowana tytanami z serii Attack on Titan. Walki z Brood Wyverns to nie tylko test siły, ale i wytrzymałości. W przeciwieństwie do Flying Wyverns, które stawiają na powietrzne manewry, Brood Wyverns używają swojej ogromnej masy i brutalnych naziemnych ataków. Klucz do zwycięstwa to unikanie ich niszczycielskich szarż oraz zadawanie ciosów w odpowiednim momencie. Każdy z tych potworów jest unikalny. Brachydios zmusza cię do unikania eksplozji, Barrow zasypuje cię błotem, a Deviljho w każdej chwili może włączyć się do walki z innym potworem, wprowadzając chaos. Brood Wyverns wymagają od łowców solidnej znajomości ich ruchów, umiejętności unikania i atakowania w odpowiednich momentach. Ciężka broń może okazać się kluczowa, ale również ważne jest kontrolowanie dystansu i reagowanie na zmieniające się zachowanie potwora. Brood Wyverns ewoluowały z każdą nową grą w serii, stając się coraz bardziej zróżnicowane pod względem ataków i strategii. W pierwszych grach takich jak Monster Hunter 3, potwory jak Barrow czy Uragan wprowadziły mechanikę waltą opartą na surowej sile. Czasem pojawiły się potwory jak Brachydios, które wniosły bardziej taktyczne podejście do walki, zmuszając łowców do nieustannego ruchu.
W Monster Hunter World i Monster Hunter Rise wywerny takie jak Anjana pokazały, że Brute Wyverns mogą być nie tylko silne, ale też zaskakująco szybkie i elastyczne w walce, co dodało nowy poziom trudności i złożoność do serii. Brute Wyverns to jedni z najbardziej nieustępliwych i brutalnych przeciwników, z jakimi przyszło się zmierzyć łowcom. Każdy z nich to unikalne wyzwanie, które testuje nie tylko siłę, ale też wytrwałość i umiejętności strategiczne. Jeśli macie swoich ulubionych Brute Wyverns, dajcie znać w komentarzach. Chętnie poznam wasze opinie. Owocnych łowów! Na razie!